Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat projektowania kuchni. Jak to zrobić, aby ona była funkcjonalna, praktyczna, wygodna w użytkowaniu. Powiemy sobie na temat wymiarów, jakie powinny być w kuchni, na temat błędów, które często się pojawiają, na temat wysokości stref, jakie powinniśmy zrobić w kuchni oraz takiej złotej zasady trójkąta roboczego. Co to jest? Za chwilę się wyjaśni. Nazywam się Marek Suchocki, prowadzę stronę aranżacjawnętrz.com.pl. Zaczynamy. No to porozmawiamy sobie teraz na temat wymiarów. Jaka jest wysokość blatów roboczych? Jaka powinna być ta wysokość blatów roboczych? Powiem tak, jest to uzależnione przede wszystkim od Was, od domowników, od wysokości, od wzrostu danych członków rodziny. Patrzymy, kto najczęściej przebywa w tej kuchni, kto najwięcej gotuje i dostosowujemy wysokość blatów do tej osoby. Jestem przekonany, że najwięcej zobaczycie, poznacie takich wymiarów jak 85 cm, 86 cm, bo faktycznie tak kiedyś się stosowało. Nieważne jak wysoka osoba była, robiliśmy blaty na 80, my, stolarze, tak, na wysokości 85-6 cm, bo tak wymuszał na nas sprzęt AGD i tak powiedzmy było kiedyś wygodnie, ale społeczeństwo nam rośnie. Dla mnie, zresztą zrobimy taką małą próbę, to 86 cm nie jest źle, ale ja nie jestem zbyt wysoki. Ok, na ten moment taki standard to jest między 90 a 100 cm. 95 bardzo często się zdarza, 100 cm już rzadziej. Zresztą chodźcie, pokażę Wam, jak to właśnie wygląda w rzeczywistości. Idziemy. To jest wysokość blatu 87 cm. I jak dla mnie w porządku, może być. Gdyby był troszeczkę wyżej, byłoby lepiej. Ale co by było, gdybym był wyższy o 15 cm? Ten blat zdecydowanie jest dla mnie za nisko. Potrzebowałbym wtedy, aby on był na wysokości 95 cm. Jeżeli chodzi o wysokość blatu barowego, bo często robimy sobie gdzieś blat śniadaniowy, jest on powyżej blatu standardowego i zazwyczaj robimy go na wysokości 110-120 cm. Ale znowu, on ma być dostosowany do nas. My musimy dobrze przy nim się czuć. Oprzeć się wygodnie, jak sama nazwa mówi, jest to blat barowy, czyli usiąść i zjeść lub się napić. Jeżeli chodzi o głębokość, to standard to jest takie 60 cm, jeżeli chodzi o głębokość blatów. Wymusza też na nas sprzęt, szczególnie zmywarka, tak więc to jest takie minimum, ale zdarzają się głębsze blaty. Pokażę Wam za chwilkę blat, który wchodzi w okno, czyli nie mamy dwóch poziomów. Jak jest okno w kuchni, starajmy się nie robić w ten sposób, bo to nie wygląda zbyt fajnie i zbyt ciekawie, jeżeli jest parapet, a pod tym blat. Nic specjalnego. Róbmy już ten blat w całości. Ale żeby to zrobić, ten blat w całości z parapetem w oknie, potrzebujemy blat głębszy. I wtedy kupujemy zazwyczaj blaty 80 cm, 120 cm. O tak, bo z takich blatów się zazwyczaj wycina. No niestety jest też droższy wtedy ten blat, no ale coś za coś, nie mamy parapetu. Wtedy jest to ładnie, estetycznie wszystko wykonane na jednym poziomie. I tak jak powiedziałem, jest to wtedy blat głębszy, zazwyczaj około 80 cm. Różnie to wygląda, bo nie wiem, jaki parapet jest w oknie, jak okno jest osadzone w ścianie. Jeżeli chodzi o głębokość blatów na barku, ja proponuję, aby to była głębokość 35 cm. Dlaczego? Bo są mniejsze, są 30 cm takie blaty, ale 35 cm pozwala nam na to, że spokojnie postawimy tam talerz, duży talerz, postawimy jakąś szklankę z napojem i możemy przy nim swobodnie zjeść. Tak po prostu jest najlepiej. Jeżeli chodzi o głębokość na wyspach, to
już to wygląda troszeczkę inaczej. W zależności jaka ta wyspa jest duża i jest to też uzależnione, czy mamy dojście do pracy z jednej i z drugiej strony. Czy z jednej i z drugiej strony mamy jakieś sprzęty. Na przykład tu mamy płytę grzewczą, a tutaj mamy zlewozmywak. Jeżeli tak jest, że z jednej i z drugiej strony mamy sprzęty, zmywarkę, zlewozmywak, płytę, potrzebujemy 120 cm głębokości tego blatu, czyli już naprawdę taki duży, solidny blat. Jeżeli jest to tylko z jednej strony, to minimum te 60 cm tego blatu potrzebujemy, ale często robi się więcej, 80-100 cm i wtedy możemy potraktować taką wyspę jak stół jadalniany. Oczywiście dostosowujemy wtedy krzesła do wysokości tego blatu i możemy przy takim blacie, przy takiej wyspie jeść. Następna, dla mnie chyba najistotniejsza sprawa, to jest długość blatu roboczego. Powiem tak, minimum, aby miały blat roboczy, już taki pusty, 200 cm. Dlaczego? Pamiętajcie, że mamy zlewozmywak, mamy płytę, czyli kolejne centymetry nam uciekają, no to już jest mniej więcej metr. Ale oprócz tego potrzebujemy postawić tam czajnik, potrzebujemy postawić Thermomix na dzień dzisiejszy bardzo często, tak? Ekspres do kawy nieraz nie mamy zabudowany, tylko stawiamy na blacie. Ale oprócz tego wyobraźcie sobie, że gotujecie, robicie pierogi. Potrzebujecie tutaj zrobić ciasto, ugnieść, tu lepimy, tu odkładamy te pierogi. Te 2 metry to jest naprawdę takie niezbędne minimum. No okej, powiecie mi, no ale co ty mi tutaj mówisz, jeżeli ja mam mały aneks kuchenny, no i nie ma możliwości, żeby miał te 2 metry. W porządku, starajmy się wtedy, aby w miarę blisko tej naszej kuchni był stół jadalniany. Po co? No po to, że jeżeli przyjdziemy z zakupami, żebym ja mógł odstawić sobie te zakupy na stół i rozpakowywać. Oczywiście, ja mogę schylać się za każdym razem do tej siatki, wyciągać, chować do szafek czy do lodówki, no ale jesteśmy wygodnymi ludźmi i coraz bardziej będziemy wygodnymi ludźmi, dlatego ułatwiajmy sobie życie. Róbmy tak, aby ta kuchnia była po prostu dla nas świetna, wygodna i funkcjonalna. Jeżeli nie mamy tego blatu za dużo, pamiętajmy, aby postawić gdzieś w miarę blisko stół. Druga rzecz, że ten stół może nam się przydać przy jakimś większym gotowaniu. Możemy go po prostu wykorzystać jako blat. Kolejną istotną rzeczą, jeżeli chodzi o wymiary w kuchni, to jest wysokość, na jakiej wieszamy szafki górne. Tak krótko, można powiedzieć, że to jest 50-60 cm od poziomu blatu, który mamy w kuchni. Ale znowu, dostosowujemy te szafki do siebie i do swojego wzrostu. Pytanie, czy mamy szafki pionowe, gdzie uchwyt jest na dole, czy mamy na przykład 2 rzędy szafek poziomych, bo wtedy musimy mieć na tyle nisko te szafki, żebym ja ten górny front, który pójdzie do góry, będzie otwarty, mógł swobodnie zamknąć, nie musiał się wspinać na coś, tak? Druga rzecz, potrzebuję wyciągnąć coś z górnej półki. Też to musi być tak dostosowane, ta wysokość, aby miał możliwość wyciągnięcia bez jakiejś wspinaczki. Powiem jeszcze kilka słów na temat wysokości okapów w kuchni. Na jakiej wysokości wieszamy okapy w kuchni? Jest to uzależnione, jaką mamy płytę grzewczą. Jeżeli jest płyta gazowa, to okap musi być wyżej powieszony. Mówię o okapie, który ma spód prosty. Wyżej, czyli na wysokości 70-75 cm od tej naszej płyty. Jeżeli jest płyta elektryczna, indukcyjna, to ten okap może być niżej powieszony 60-65 cm. Po co to mówię? Niektórzy ludzie chcą, aby wszystko było idealnie w jednej linii. Jeżeli mają płytę gazową, muszą powiesić ten okap wyżej i chcą, aby szafki były w jednej linii z tym okapem. Słuchajcie, może to dla niektórych fajnie wygląda, może jest idealnie, ładnie pokładane, ale jest to niepraktyczne. No, wyobraźcie sobie 75 cm, czyli mamy powiedzmy 90 cm blat roboczy, do tego 75 cm jeszcze przerwy i dopiero szafki nam się zaczynają, to jak mam sięgnąć do tej górnej mojej szafki? No, ja nie sięgnę przynajmniej.
słuchajcie, lepiej, aby te szafki były niżej osadzone, a żebyśmy mieli wygodnie, ładnie i praktycznie. Ok? Kilka słów jeszcze chcę powiedzieć na temat błędów, które popełniamy w kuchni. Błędów, które niestety często się zdarzają. Wystrzegajcie się nich, bo to Wam przeszkodzi w tym, aby ta kuchnia była funkcjonalna. Bardzo często, to jest taki jeden z pierwszych często spotykanych błędów, bardzo często zdarza się, że płyta grzewcza jest blisko, lub zlewozmywak, ale zazwyczaj płyta grzewcza jest bardzo blisko ściany lub lodówki, która też jest wysoka, tak? Zazwyczaj. I teraz wyobraźcie sobie, macie z jednej strony garnek, z drugiej strony garnek. Jeżeli on już jest większy, to problem jest, żeby się zmieścił, tak? Bo mamy tutaj ścianę. Ale bierzemy ten garnek i on nas zaczyna parzyć. Zaczyna być gorący i co? Mam tutaj garnek, gdzie ja mam go rzucić? Tak to bym przesunął na drugą stronę. Tak samo drugim błędem, często się zdarza ten błąd niestety, jest brak odległości między zlewozmywakiem a płytą grzewczą. Taka przerwa między zlewem a płytą powinna być minimum 30 cm. 40? Luksus. Świetnie. Te 30 to jest takie minimum. Po to, abym właśnie mógł odstawić sobie ten garnek lub brudne naczynia, mógł postawić z jednej lub z drugiej strony, tak? Lub czyste już, tak? Ale żebym miał to możliwość gdzieś przesunięcia tego. To jest drugi taki błąd. Kolejnym błędem, z którym czasem się zdarzamy, niestety nieraz jest taka konieczność faktycznie, ale nie powinno się tak robić, to piekarnik w narożniku. Jeżeli mam piekarnik jeszcze nisko osadzony, gdzieś przy ścianie, gdzieś, gdzie będę miał kiepski dostęp, no jest to niewygodne, bo najlepiej, jeżeli ja mam możliwość podejścia do tego piekarnika z jednej i z drugiej strony, tak? Ludzie ciasta pieką, chcą sobie sprawdzić, no wygodniej jest, jeżeli mam dostęp. Jeżeli on jest na dole i gdzieś w rogu przy ścianie, no niestety jest to niewygodne. Kolejna sprawa, może nie jest to błąd, duży błąd, o tak, ale zdecydowanie lepiej i bezpieczniej jest, jeżeli zlew i płytę grzewczą mamy na tym samym blacie roboczym. Nie gdzieś oddalone od siebie po przeciwległych stronach kuchni, tylko jeżeli mam wszystko w ciągu tak zwanym roboczym. O co chodzi? Jeżeli mam gorący garnek, lepiej, żebym go przestawił nad blatem, a nie szedł gdzieś z nim, albo przechodził choćby przez te 2-3 metry, tak? Ja wiem, że nieraz trzymają nas względy instalacji i nie puszcza nas instalacja wodna, powiedzmy, kanalizacyjna i nie mamy możliwości, aby dać w tym samym miejscu, to starajmy się, aby zlew i ta płyta grzewcza była na tej samej wysokości, żebym ja tylko zrobił jeden ruch i wtedy mam przestawiony. No i jest to wtedy najlepsze wyjście i najbezpieczniejsze z tej całej sytuacji. Kolejną rzeczą, też może nie jest to wielki błąd, ale na pewno jest to niefunkcjonalne. Zaraz porozmawiamy sobie o strefach w kuchni, jakie powinny być i to jest właśnie błąd źle rozplanowanej kuchni. Dotyczy się to dużych kuchni zazwyczaj w domach, gdzie mamy więcej metrów kwadratowych. I zdarza się niestety, że ktoś tutaj postawił sobie lodówkę, gdzieś tam dalej jest lewozmywak, blat roboczy również oddalony jest łącznie z piekarnikiem. No i co? Teraz mam chodzić za każdym razem, żeby z lodówki do garnka coś rzucić, mam te 3, 4, 5 metrów pokonywać? No nie, myślmy o tym, aby to wszystko było funkcjonalne. Za chwilę powiem o strefach roboczych, ale jest coś takiego jak trójkąt roboczy. To jest naprawdę świetna zasada. W takim razie porozmawiajmy o tych strefach roboczych. Mamy 5 stref roboczych i one są uzależnione od swojej funkcji. Pierwsza strefa robocza to tak zwana strefa mokra. Jest to zlewozmywak, zmywarka i kosz na śmieci.
Dobrze jest, aby wszystko to było w jednym miejscu. Druga strefa w kuchni, jest to strefa przechowywania produktów, czyli tam, gdzie chowamy nasze zakupy. Lodówka, spiżarka, cargo lub jakieś szafki. Trzecią strefą są strefa gotowania, czyli płyta grzewcza, piekarnik i Thermomix. Również ważne, aby to wszystko było w miarę pod ręką, abym ja mógł gotować swobodnie i dosyć wygodnie. Czwarta strefa jest to strefa przechowywania. Tam, gdzie przechowujemy naczynia, szklanki, kubki, sztućce. I piąta, ostatnia, ale jedna z najważniejszych stref, to jest strefa przygotowywania posiłków, czyli ten nasz blat roboczy. To, o czym wspominałem wcześniej. Słuchajcie, do tego też wchodzi ta wyspa lub stół, o którym wspominałem. Ważne, abym ja miał to wszystko pod jedną ręką. Znowu wspomnę o tych pierogach, tak? Ale kto lepił, to wie, że to musi być wszystko, mieć ręce i nogi, żebym ja mógł tutaj ciasto zrobić, ulepić i odstawić, aby to było fajne i praktyczne. No dobra, ale powiecie mi, w małym mieszkaniu w bloku nie ma czegoś takiego, żebym ja miał wszystko gdzieś daleko, tylko wszystko jest pod ręką. To co wtedy? To wtedy zachowujemy i stosujemy tą złotą zasadę trójkąta roboczego. Chodzi o odpowiednie ustawienie względem siebie lodówki, zlewozmywaka i piekarnika płyty grzewczej w stosunku do siebie, o odpowiednie odległości. I tak, zobaczcie, między lodówką a zlewozmywakiem jest to wymiar 120-210 cm. W takiej odległości najlepiej dać te sprzęty między sobą. Między zlewozmywakiem a kuchenką tak samo 120-210. Ja wiem, że w małych kuchniach nieraz nie jest to możliwe i dopuszczalne jest wtedy, aby ten wymiar to był 90 cm. Ale starajmy się trzymać 120-210. Między lodówką a kuchenką najlepiej, jak wymiar jest 120 do 270 cm. Wtedy powstaje nam właśnie taki trójkąt roboczy, dzięki któremu funkcjonujemy w naszej kuchni wygodnie. Jest po prostu praktycznie. Ja wiem, że szczególnie w małych kuchniach w kawalerce, tak, gdzie całe mieszkanie ma 30 m2, nie ma możliwości zastosowania stref roboczych, ale na pewno jest możliwość w miarę dokładnego odzwierciedlenia naszego trójkąta roboczego i postarajcie się tak to zrobić. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam przybliżył, jak należy dobrze i praktycznie, funkcjonalnie zaprojektować kuchnię i sami teraz będziecie potrafili to zrobić. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania, bardzo Was proszę, wpiszcie tam w komentarzach, ja na wszystkie na pewno odpowiem. Będę również wdzięczny za kliknięcie subskrybuj, nie ominie Was wtedy nic, a następny odcinek na pewno będzie bardzo ciekawy, bo poleje się wino, pójdą w ruch noże, po prostu będziemy testować blaty kuchenne na plamienie, na tarcie, no zobaczycie jak się zachowują, ile kosztują, no i jakie te blaty są. Dzięki serdeczne, do zobaczenia już niedługo, cześć!